Dzień dobry internauci, chociaż chciałoby się powiedzieć dzień dobry słuchacze, ale jednak tym razem jesteśmy razem z wami, z tymi, którzy są po drugiej stronie monitora, czyli z wszystkimi tymi, którzy weszli właśnie na profil YouTube'owy Spring Break Festival. Witamy kolejny weekend. Będziemy spędzać nie tylko w klubach, kolejnych klubach, w Starym Kinie, pod Minogą czy w Baroku, ale także właśnie na tym kanale, kiedy będziecie mogli oglądać koncerty, ale nie tylko, bo przecież dziś zaczynamy wyjątkowo, zaczynamy bardzo, ale to bardzo, miejmy nadzieję, owocnie. Ano dlatego, że Songwriting Camp ZAIX to jest ta impreza, która już za godzinę rozpocznie się w klubie w Starym Kinie. Bilety z tego co wiem jeszcze są, Bartku, ja na offie tak zwanym teraz sobie zerkam w prawo, więc wpadajcie, kupujcie bilety, ponieważ trójka artystów, których będziecie mieli okazję zobaczyć, to nie lada gratka dla wszystkich tych, którzy lubią po prostu dobrą, choć niezwykle zróżnicowaną muzykę. Zofia Krzysztof-Napiórkowski i Iga Kozacka to ci artyści, których będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć, a tymczasem są razem z nami jako goście, ale również mamy gościnę Songwriting Camp ZAIX, organizatorka całego zamieszania, niezwykle kolorowa osoba, Dominika Barabas, która wiem, że dzisiaj jest bardzo wyspana. Cześć Dominika. Cześć, witaj. Jestem bardzo wyspana, ponieważ wczoraj próby naszych wspaniałych artystów trwały do wczesnych godzin rannych, właściwie w dniu dzisiejszym, ale jestem niezwykle szczęśliwa, że możemy tutaj być i myślę, że usłyszymy dzisiaj bardzo duży kawał dobrej muzyki. Mamy artystów, którzy byli na kampie ZAIX-owym w zeszłym roku, w roku 2019, spośród naprawdę całej masy, czy mówiąc po poznańsku, wuchty artystów, którzy się starali, żeby na ten kamp się wybrać. Ta trójka przyjechała. No ale może po kolei. Czym jest Songwriting Camp ZAIX? Tak, żebyśmy mogli także uświadomić tych, dla których, no, może nie jest to rzecz oczywista. Jest to nowum, tak, dokładnie. W naszym kraju takich imprez właściwie mogę powiedzieć, że nie ma. Songwriting Camp ZAIX jest wydarzeniem skierowanym do kompozytorów, do instrumentalistów, twórców tekstów piosenek, wokalistów, producentów. Spotykamy się tam po to, żeby razem wespół tworzyć utwory od zera. Mamy postawione studia nagrań, które wyposażone są po sam sufit w najlepszy sprzęt, jaki można otrzymać na rynku. W każdym studio mamy świetnego producenta, który realizuje najdziksze fantazje twórców. I prowadzimy 2-4-godzinne sesje nagraniowe dziennie. Co tam się wyprawia podczas tych sesji? Do studia wchodzi producent, tak jak wspomniałam, trójka uczestników wyłonionych z otwartych zgłoszeń oraz gwiazda. Chciałabym też podkreślić, że nasz kamp jest jedyną imprezą na świecie, gdzie młodzi twórcy wchodzący dopiero na rynek mogą się zderzyć z tak zwanymi starymi wygami, czyli z gwiazdami, twórcami z pierwszych stron gazet, z różnych też bardzo różnorodnie rozrzuconych gatunków muzycznych, bo przyjeżdżają do nas ludzie, którzy go kochają i wykonują pop, przyjeżdżają jazzmeni, klasycy, raperzy, także jest naprawdę mieszanka totalnie wybuchowa. Kiedy do takiego studia nagrań na 4 godziny wchodzi właśnie kilka osób, które prezentują kompletnie odmienne gatunki, dzieje się taki fantastyczny muzyczny tygiel, nigdy nie wiadomo co powstanie. To jest też wyzwanie charakterologiczne, bo jednak artyści mają pewnego rodzaju ego, z którym czasami trzeba się wycofać. Nie rozsadza kampa, rozumiem. Jeszcze się nie udało. I faktycznie podczas pierwszej zeszłorocznej edycji dotarło do nas 247 zgłoszeń. To była liczba dla mnie w tamtym momencie astronomiczna, bo ta impreza odbywała się po raz pierwszy. Zakwalifikowanych zostało 18 osób, z czego naszą wspaniałą trójcę gościmy dzisiaj tutaj. I muszę powiedzieć, że impreza rozrasta nam się, ponieważ w tym roku zgłoszeń nadeszło 560, co mnie zwaliło z nóg kompletnie. Natomiast niestety impreza z przyczyn, wiadomo, covidowych musiała zostać przeniesiona na wiosnę 2021 roku. Ale zaczekaj tylko, bo no oczywiście, niestety nie idzie zawsze wygrać z COVID-em, z koronawirusem, ale wy naprawdę dzielnie walczyliście z tego, co widziałem, bo nawet i próbowaliście rzucać tą imprezą wręcz po całym kraju, od góry aż po morze. Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że zrobiłam absolutnie wszystko, żeby ta impreza się odbyła. Walczyłam do ostatniej kropli krwi. Jeszcze tydzień temu przenosiliśmy wydarzenie z Domu Pracy Twórczej w Zakopanem do Domu Pracy Twórczej w Ustce, czyli właściwie przejażdżka przez cały kraj. Udało nam się przekonać i nasze gwiazdy, i uczestników, i partnerów technologicznych, żeby również wybrali się z nami w tą twórczą podróż, no ale niestety strefa w tym momencie już jest czerwona i życzymy sobie, żeby jak najszybciej sytuacja w kraju i na świecie wróciła do normy, żebyśmy mogli wreszcie normalnie tworzyć.
Za to trzymamy wszyscy, oczywiście nie tylko osoby związane z tak zwaną branżą, ze światem kultury, ale sądzę, że także publiczność, która, miejmy nadzieję, że jak tylko i wyłącznie już będzie można, to złakniona ruszy na koncerty i na wszelkiego rodzaju inicjatywy kulturalne. Ale Dominiko, wspomniałaś o tych starych wygach. No to właśnie, tak z wielkiej ciekawości, takie najciekawsze osoby, którymi nazwiskami możemy się podzielić z internautami. Mogę powiedzieć, kto u nas gościł w zeszłym roku. To była na przykład Paulina Przybysz, Ewa Farna, Ania Karwan, Mietek Jurecki reprezentujący Budkę Suflera, Marek Kościkiewicz, czyli Demono. W tym roku mamy zaproszonych takich gości jak Maria Peszek, Kuba Badach, Sarsa, Tomek Lipiński. Rozrzut jakby tych gwiazd jest dosyć spory, zarówno jeżeli chodzi o wiek, i o gatunki muzyczne, tak jak wspomniałam. To samo też jest wśród uczestników. Na kamp może zgłosić się każdy twórca. Jedynym warunkiem brzegowym jest wysłanie w formularzu zgłoszeniowym minimum 2 autorskich utworów. I to jest jedyna rzecz, którą należy zrobić. Nie liczy się wiek, nie liczy się narodowość, doświadczenie w branży, sukcesy, reprezentowany gatunek muzyczny. Czekamy absolutnie na każdego. No zresztą nasza trójka jest tutaj tego chyba najlepszym przykładem, bo od absolutnej debiutantki Zofii, a no Krzysiek Napierkowski, nie chcę powiedzieć, że stary wyga, ale już tam troszeczkę rzeczywiście po tych scenach sobie pobiegał i studiach wszelakich. Zaraz do tego zresztą przejdziemy. Czyli rozumiem, że edycja 2020 to nie jest tak, że ileś tam osób, iluś artystów udało się dostać, no ale że się nie odbyło, to przepada, tylko przenosimy to wszystko na wiosnę. Przenosimy, bo ci ludzie, którzy zostali zakwalifikowani na kamp, ciężko walczyli o te miejsca i powiem szczerze, że w tym roku bardzo dużo zgłosiło się również ludzi profesjonalnych, którzy w branży już nie stawiają swoich pierwszych kroczków, tylko tak jak Krzysiek, są długo i mają fantastyczne dokonania na swoim koncie. Tak naprawdę lista ludzi, którzy zostali zakwalifikowani, dzieli się pół na pół, jeżeli miałabym powiedzieć o amatorach do profesjonalistów, ale co nas niezwykle cieszy. No, myślę, że to będzie fantastyczne doświadczenie, zresztą jak każdy taki kamp i każde takie twórcze spotkanie, bo dzięki takim wydarzeniom zaczynamy się wspierać w twórczości i w muzyce i w tej branży, zamiast podkładać sobie nogę, bo wiadomo, że artyści też są tacy, że każdy chciałby być jednak ten stopień wyżej niż ktoś obok. A tutaj zaczynamy się przyjaźnić, pomagać sobie, tworzą się kolektywy, które trwają później. Dlatego ja jestem przeszczęśliwa, że tych 10 osób mogło u mnie w domu wczoraj być i muzykować, bo to jest fantastyczne. Możemy się spotkać, możemy się pośmiać, możemy pograć, a przy okazji, jak ja potrzebuję muzyka, wykonuję telefon i go mam, bo go znam i to daje nam kamp. Co do samego kampa, co legło u podstaw w ogóle tej inicjatywy? Jakbyśmy się cofnęli do samego początku. W czyjej głowie ona się narodziła? Jak do tego doszło i jakie to miało koleje, że doszliśmy do takiego, a nie innego momentu w rozwoju tej inicjatywy? Ja mówiąc szczerze, dowiedziałam się od znajomych muzyków, że takie imprezy dzieją się na świecie. Natomiast wiem, że 98,9% są to wydarzenia organizowane przez tak zwanych wydawców, czyli wytwórnie, które piszą pod konkretne briefy, czyli pod zamówienia. Spotyka się powiedzmy 10 wykonawców z danej stajni muzycznej, oszczędzę sobie może nazw, i mają konkretne zamówienie, na przykład piszemy piosenki pop. Siedzą 4 dni i piszą piosenki pop. Tak jest najczęściej. I pomyślałam sobie, dlaczego by nie spróbować skorelować wszystkich muzyków razem, a nie tylko trzymać się jednego gatunku. Więc organizowałam takich kampów w mniejszym jakby wymiarze, bez otwartych zgłoszeń, tylko ze znajomymi, których gdzieś tam zapraszałam z różnych miejsc z Polski. Sprawdzałam, jaka formuła działa, jaka nie działa, ile osób w studio, przez ile godzin możemy pracować, jak tych ludzi dobierać przede wszystkim, bo to też jest bardzo trudne dla takiej komisji, kiedy przychodzi 560 zgłoszeń i ktoś wysyła 2 numery, góra 8. Wszystkiego tego trzeba przesłuchać, a muszę powiedzieć, że robimy to bardzo rzetelnie, bo ja nie mogłabym spać mając nieczyste sumienie, że powiedzmy nie przesłuchałam na przykład 100 osób, bo mi się zwyczajnie nie chciało. Ważne, jeżeli chodzi, bo to są pytania zadawane często przez ludzi, którzy chcą się zgłosić, na co zwraca uwagę jury. Jury zwraca uwagę bardzo mocno na wielopłaszczyznowość podczas takiej imprezy. Dobrze jest, kiedy twórca potrafi zagrać na jakimś instrumencie, potrafi zaśpiewać, potrafi napisać sobie tekst, być elastycznym. To nie musi być super wirtuozerski kunszt wykonawczy, bo tutaj bardziej chodzi o pomysłowość. Idee podczas songwritingu są ważniejsze niż wirtuozeria.
Co zostaje dla artysty, poza oczywiście tym wszystkim, o czym powiedziałaś, czyli te godziny spędzone w studiu, ta możliwość obcowania z naprawdę osobami zasłużonymi dla polskiej sceny, jakkolwiek kombatancko to by nie zabrzmiało, co teraz powiedziałem, poza tymi znajomościami, to co jeszcze zostaje, co warto podkreślić, żeby ci młodzi artyści nie obawiali się, twierdząc, że zgłasza się 560 artystów, to ja sobie odpuszczę, bo nie będę wysyłał tych swoich 2 kawałków, bo i tak pewnie się nie dostanę. Absolutnie należy wysyłać zawsze i być konsekwentnym, bo mamy na przykład w tym roku takie osoby, które zgłaszały się również w zeszłym, nie udało im się dostać, przez ten rok poczyniły niezwykły skok artystyczny i nagle okazało się, że na tej liście znalazły się. Więc myślę, że warto próbować. Są 2 nadrzędne wartości Songwriting Camp ZAX. Pierwsza to jest właśnie tworzenie tego muzycznego, wzrastającego wciąż kolektywu i znajomości, które są w branży muzycznej bardzo ważne i które warto pielęgnować i przyjaźnie na całe życie i ta fantastyczna atmosfera. A drugą ważną rzeczą jest doświadczenie, bo uczymy się od innych pisać w inny sposób. Każdy tworzy tak naprawdę inaczej. Jeden zaczyna od harmonii, drugi od tekstu, trzeci od melodii i też zupełnie inaczej tworzy się w pojedynkę. Kiedy ja siedzę sobie sama w domu przy gitarce czy pianinku, no to jestem zamknięta w swojej głowie, w swojej strefie, za którą często już dochodzę do granicy, z której nie mogę wyjść. Natomiast kiedy zderzam się z innymi twórcami i widzę, że ktoś zupełnie inaczej podchodzi do tworzenia muzyki, to nie dość, że ja muszę wycofać się ze swojego ego i ze swojej utartej ścieżki, to mogę nauczyć się czegoś nowego od tego kogoś. Choćby na przykład był dużo młodszy ode mnie jak Zosia, bo ja w zeszłym roku też miałam okazję popisać sobie z Zosią podczas sesji twórczej i też dużo się nauczyłam. I to jest też takie zdziwienie dla naszych gwiazd i muszę przyznać szczerze, że oni są, nasi goście, którzy jakby reklamują ten kamp swoimi twarzami, są wystraszeni takimi spotkaniami, bo można się naprawdę ciężko zdziwić. Wychodzą ze strefy komfortu, a okazuje się, że tam młode wilki już czyhają tylko i wyłącznie, żeby zająć miejsce na scenie. Oj tak, aczkolwiek też jest to fajne, że taki artysta, który już na scenie istnieje i na przykład powoli zaczyna się wypalać, bo brakuje mu pomysłu, bo tak też się zdarza, spotyka kogoś, kto napędza go do działań i powstają te kolektywy, tak jak mówię, że można wyłapać jakąś perełkę, z którą dobrze nam się współpracuje i współpracować już dalej po kampie. Widzę, że to się dzieje i to działa i to jest dla mnie najważniejsze. Rok 2020 już nieźle dał nam w kość, ale sądzę, że najlepszą odtrutką jest marzenie. I jeżeli mógłbym ciebie, Dominiko, zapytać, jakie ty masz marzenie, w jaką stronę chciałabyś, żeby to ewoluowało, żeby cała ta impreza, być może już za niedługo instytucja kulturalna wręcz miałaby iść, jakie tory obrać? Ja mam kilka marzeń. Pierwsze jest takie, żeby kamp zorganizować przynajmniej 2 razy do roku, ponieważ jak widać jest duże zapotrzebowanie na taką imprezę. A drugim moim marzeniem jest pozbycie się hejterów, którzy próbują czasem podciąć mi jako organizatorowi skrzydła i opowiadając jakieś niestworzone historie o naszej imprezie. Ja w to naprawdę wkładam całe serce i robię to z potrzeby ducha i wydaje mi się, że to potrzebne jest naszej branży muzycznej i tego sobie najbardziej życzę. Jeszcze tak tylko na koniec, przynajmniej w tej części rozmowy, bo gdzieś na Facebooku całego wydarzenia pojawiło się tam kilka imion i nazwisk, które nie będę ukrywał, znam prywatnie. I jedna z tych osób, mam nadzieję, Szymek, że to byłeś ty i że dobrze pamiętam, Szymon Żurawski, który napisał, że czy można gdzieś posłuchać tych artystów, z którymi będzie się spędzać czas. No właśnie to jest oficjalne podane, kto jedzie, czy tylko zainteresowani się dowiadują, że ej, stary, stara, wybieraj się na kampa. Nie, lista osób jest podana oficjalnie, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, z kim znajdziesz się w grupie, bo te grupy są co sesję mieszane, żeby nam było weselej jeszcze w tym całym muzycznym tyglu. Także jak ktoś prosi mnie o podanie programu na cały kamp od razu z miesięcznym wyprzedzeniem, nie ma takiej opcji. To jest też tworzone na miejscu nierzadko przeze mnie i producentów, bo też widzimy, kto z kim lepiej pracuje, co może zadziałać, a co może się popsuć. Czasami charaktery tak się nie spasują, że następuje dość duży zgrzyt. I jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby ktoś sobie dał po razie, ale chcąc tego uniknąć, jakby gasimy pożary na bieżąco. Dobra, uwalniamy Barabasa teraz. Dominiko, dziękujemy bardzo za opowiedzenie o całej inicjatywie. No a my teraz przechodzimy do naszych artystów, którzy już za niedługo na scenie w Starym Kinie w Poznaniu, na legendarnej ulicy Nowowiejskiego będą się prezentować. No to zaczniemy chyba rzeczywiście w tej kolejności, w której będą występować. Zresztą tak usiedliście
osobiście nawet. Bardzo mnie to cieszy. Krzysztofie, jak widzisz, nie jesteś aż tyle wyższy od dziewczyn. Nie wygląda to źle, naprawdę. Dobrze. Pamiętajcie, żeby mówić do mikrofonu jednak, bo to wszystko idzie na YouTube'a. Zofia, Zosiu, bo... Cześć, witam. Cześć, witam, bo Dominika tutaj powiedziała o twoim wieku i ja muszę o to zapytać. Przepraszam, ile masz lat? 17. Dobra, okej, czyli ja w tym momencie także już zaczynam mieć kompleksy, patrząc na to, co osiągnąłem w wieku lat 32, a co osiągają 17-latki. A wysłałaś swoje 2 kawałki. No właśnie, jesteś tak naprawdę absolutną debiutantką, to często jest podkreślane. A co myślałaś, kiedy wysyłałaś swoje utwory na CamZaX, na Songwriting CamZaX? Miałam dużo wątpliwości, obawiałam się, czy w ogóle się uda, bo tak naprawdę wcześniej występowałam w jakichś tam festiwalach, konkursach, ale zobaczyłam, że to jest dosyć duże przedsięwzięcie. Ale postanowiłam spróbować, bo zawsze wychodzę z tego założenia, że lepiej się przekonać, że czegoś się na przykład nie udało zrobić, niż po prostu stać w miejscu i nie robić nic. To cofamy teraz się w czasie, ale już troszeczkę do bliższych dni października 2020, czyli do momentu, kiedy dowiadujesz się, że tak dostałaś się, tak jedziesz. Czego tam spodziewałaś się spotkać? Bo no, nie oszukujmy się też, wiadomo, bo kiedy Dominika mówiła o tych hejterach, wiadomo, jaką branżę czasem mają, jaką opinię mają czasem spotkania branżowe branży muzycznej. A wiadomo, że tam ludzie jadą po to, żeby pracować, poznawać się i tak dalej, ale z jakim założeniem, z jakimi myślami jechałaś na całe wydarzenie? Miałam głowę bardzo ciężką od myśli. Już kiedy jechałam na miejsce, pomyślałam sobie, że to straszne, że w ogóle nie powinno mnie tam być, że sobie nie poradzę. I jak tylko weszłam do pokoju, to zobaczyłam Igę, która właśnie spała razem ze mną i tylko dlatego się nie poryczałam. No, ale... Widzisz, nie każda bohaterka nosi pelerynę, jak Iga w tamtym dniu. No tak. No i tak naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać. Byłam bardzo podekscytowana, ale również miałam wiele obaw, bo zawsze... To się wytnie, to tylko na żywo. Zawsze tworzyłam gdzieś tam w pojedynkę i w ogóle nie wiedziałam, jak to wyjdzie i byłam też ciekawa bardzo. No właśnie, bo jesteś artystką, można powiedzieć, bardzo wszechstronną, multiinstrumentalistka, na wielu instrumentach grasz, sama komponujesz, sama piszesz teksty i jak wygląda przepraszam, że zadam to pytanie, ale jak wygląda twoja współpraca z innymi? Bo wiadomo, że kiedy człowiek bardzo dużo potrafi zrobić sam, to czasem ma problemy z tym, żeby dogadać się z innymi. A jeżeli chodzi o tak drażliwy temat jak sztuka, jak tworzenie kultury, no to już czasem naprawdę zaczyna się robić trudno. Jak to jest w twoim przypadku? Współpracy z innymi? Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie jakoś jednotorowo, ale w momencie, gdy jest tak wielu różnych ludzi, tak wiele gatunków, sposobów tworzenia i też przypadków, to nie da się mieć wytyczonej jednej ścieżki tworzenia, myślę. I po prostu najważniejsza jest chyba elastyczność i to zespolenie z ludźmi, patrzenie, słuchanie ludzi, jacy oni są, jak oni funkcjonują i jednoczesne dopasowanie do nich, ale też nie zatracenie w tym wszystkim siebie. No i dialog, myślę. Zawsze ważne. Co tobie dało tamten wyjazd? Co tobie dało Songwriting CamZaX? Poza tym, że możemy dzisiaj tutaj rozmawiać na kanapach w Starym Kinie. No przede wszystkim myślę, że wróciłam całkiem inną osobą. Każde doświadczenie nas zmienia, a dla mnie Songwriting Camp był czymś takim, co po prostu też obaliło jakieś moje mury w głowie co do patrzenia na muzykę, ale też na ludzi, na branżę, na wszystko, co się wokół niej dzieje. Dał mi też taką wiarę w to, że to, co robię, w ogóle naprawdę może się spełnić, może mieć jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistym świecie, bo często, myślę, artyści czasem nie są traktowani poważnie. Czasem idziemy do szkoły i ludzie, dostajemy taki komunikat, że to, co robimy, jest nieważne i jest może ładne, ale niezbyt potrzebne, bo potrzebni są fizycy, matematycy,
I to też jest oczywiście ważne, ale czasem można zapomnieć o tym, że to też się w życiu liczy i dla mnie Songwriting Camp był czymś takim. Poznałam też wielu wspaniałych ludzi i muzyków, z którymi chciałabym dalej współpracować. Też wzbogaciło to jakiś mój sposób tworzenia i nawet nie wiedziałam, jaki zrobiłam postęp przez ten cały czas od jednego kempu do jakiegoś tam następnego wydarzenia. Bardzo fajnie, że powiedziałaś o tym, że artyści też są ważni. To chyba ten czas pandemii, koronawirusa i kwarantanny tej przymusowej bardzo mocno nam dał także odczuć, że faktycznie bez sztuki, bez kultury to ciężko nam przetrwać, w szczególności kiedy jesteśmy zamknięci w 4 ścianach. Mówiłaś o szkole i tak w sumie to mnie nakierowałaś na to, żeby pójść troszeczkę w tę stronę. Zmieniło się trochę postrzeganie ciebie jako artystki przez rówieśników, czy to dalej jest to, o czym mówiłaś? Jak wyglądają twoje relacje z osobami, z którymi mijasz się na korytarzach szkolnych, rozmawiasz? Kim jesteś dla nich? Koleżanką z klasy, czy już coraz bardziej tą dziewczyną, która osiąga coraz więcej sukcesów na scenie? Szczerze to nie wiem, ale nie wydaje mi się, żebym stała się kimś innym, bo to jest jakoś, myślę, jakiś nienaturalny stan, że ja wracam skądś, zrobiłam coś, być może osiągnęłam i wracam i nagle jestem inną osobą. To myślę, że to tak nie działa. Nauczyciele nie dawali przytyków? O, artystka wróciła? Nie. Dobrze. Szanujemy nauczycieli. Pamiętajcie, nigdy nie wiecie, co robią poza tym, co robią w szkole. Zosiu, poza oczywiście planami przyziemnymi, czyli skończyć szkołę, matura i tak dalej, plany artystyczne na najbliższy czas jakieś zarysowane, czy to wszystko tak szybko się dzieje, że raczej nie myślisz i raczej tak troszeczkę z tygodnia na tydzień, czy właśnie wręcz przeciwnie, ta ścieżka gdzieś już bardzo zarysowana i masz kolejne punkty, do których chcesz zmierzać? Wszystko zmienia się bardzo dynamicznie ze względów wiadomych. Jednak pracuję nad debiutancką płytą i cały czas, mimo co by się nie działo, jakich punktów bym sobie nie wyznaczyła, to najważniejszym punktem jest tworzenie dalej i pracowanie nad materiałem i już mam plany wypuszczać niektóre single, pracuję nad teledyskami, no i nad przyszłą płytą. No to czekamy na nią w takim razie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Songwriting Camp ZX nie zostawi i będzie wspierał dalej artystów. Wspiera cały czas. Dobrze, to wspierajmy jak najbardziej. Kiedy Zofia wyda debiutancki album, to Krzysztof Napiórkowski tych albumów już w tym momencie ma ze sobą co niemiara, sporo sukcesów. No właśnie, Krzysztofie, bo oczywiście Dominika mówiła, że nie ma żadnych rozgraniczeń co do tego, kogo zapraszają na Camp ZX, także pod względem wieku, ale powiedzmy, że jako artysta już dosyć doświadczony, co ciebie skłoniło, żeby wysłać swoje zgłoszenie w ubiegłym roku? Kilka rzeczy mnie skłoniło, ale chciałem też powiedzieć, że też bardzo czekam na płytę Zosi, bo Zosia była na kampie naszą taką właśnie, mogę powiedzieć, maskotką, czy nie? Po prostu była naszą ulubienicą, bo była po prostu takim światełkiem. Przyjechała taka po prostu wspaniała, młoda dama, która po prostu kipiała energią, pomysłami i zawsze miała po prostu jakiś ciekawy pomysł i to było właśnie super. Dziękuję. Także bardzo, bardzo czekam, Zosiu, na twoją płytę. No a właśnie ja przyjechałem na kamp, bo akurat nagrywałem wtedy, już kończyłem jakiś tam projekt i pomyślałem sobie, że zrobię sobie trochę wolnego. No i właśnie popatrzyłem na stronie ZAX-u, że jest właśnie taki kamp i pomyślałem, że zamiast na wakacje to pojadę sobie właśnie na taki kamp i zobaczę, co to w ogóle jest. No i właśnie głównym moim motywem tego przyjazdu to było to, że chciałem zobaczyć właśnie, jak inni pracują, artyści z innych kategorii stylistycznych oraz wiekowych. A głównie to chciałem właśnie podejrzeć, jak na przykład młodzież pracuje, bo wiadomo, że oni są dużo bardziej skomputeryzowani. No i myślę, że te moje pragnienia zostały spełnione, ponieważ bardzo dużo rzeczy podpatrzyłem, nauczyłem się, popracowałem na przykład trochę w stylistykach, w których nigdy nie pracowałem, a na przykład w takiej stylistyce jak techno czy rap.
może nie będę specjalnie wiązał z tym swojej przyszłości, ale... Nigdy fajnie, nie mów nigdy. Oczywiście nie mówię nigdy, ale fajnie było po prostu popracować właśnie w stylistykach, których się na co dzień nie uprawia i myślę, że to jakiś pozytywny ślad na tej artystycznej duszy jakiś pozostawi. Zwłaszcza, że były to osoby właśnie bardzo kreatywne, tak jak Dominika powiedziała, były to osoby, dzisiaj jest takie modne słowo, wyselekcjonowane. No i właśnie te osoby, które przyjechały, a pracowałem w sumie przez chyba z większością osób w grupach, bo te grupy się mieszały, więc były to osoby właśnie bardzo kreatywne i na bardzo dobrym takim właśnie poziomie artystycznym, ale też bardzo była fajna atmosfera, takie bym powiedział kompetencje socjalne też się właśnie kształtowały, polegające właśnie na kompromisie, że tutaj stylistyka taka, tu taka, a tu trzeba dojść do jakiegoś porozumienia i to są właśnie też takie bardzo fajne, można powiedzieć, negocjacje albo jakieś umiejętności miękkie. No a oczywiście stricte już sama muzyka, no to moim zdaniem powstało bardzo dużo ciekawych utworów i nawet dzisiaj będzie na koncercie kilka zaprezentowanych. Także bardzo się cieszę, że taka impreza jak Songwriting Camp ZAX jest i cieszę się, że mogłem wziąć udział. No nie powiem tak jak Zosia, że wróciłem zupełnie odmieniony po tym kampie, ale na pewno dało mi to bardzo dużo i wszystkim właśnie reklamowałem ten kamp wielu znajomym i być może też przyczyniłem się do tego właśnie, że w tym roku jest tak dużo zgłoszeń. Powiem tak pięknej laurki to się nie spodziewałem, aż tak pięknej, ale to tylko... Było naprawdę fajnie, no to był super fajny, kreatywny tydzień i jeszcze w dodatku w pięknym miejscu, bo w Zakopanym była piękna złota jesień, także byś tam był, powiedziałbyś to samo. Niestety ja nie umiem na niczym grać, to jest ten największy problem, dlatego zostałem dziennikarzem. To niespełnieni artyści zostają dziennikarzami, czasem mi się wydaje. Krzysztofie, bo nie oszukujmy się, nie znam pełnej listy osób, które były podczas kampu, ale no wydaje mi się, że byłeś, jeżeli nie najbardziej, to pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych, płodnych pod względem artystycznych artystów, przynajmniej spośród tych, którzy się zgłosili. Miałeś odczucie momentami takie, że co niektórzy jak słyszeli Krzysztof Napierkowski, to mówili, a ja znam, a ja kojarzę. Znaczy, w ogóle ja nie wiedziałem, kto będzie na tym kampie, więc ja miałem jakby czystą intencję po prostu popracować sobie w grupach songwritingowych. Nie wiedziałem, kto będzie i wcale mi nie przeszkadzało, że niektóre z osób w ogóle są debiutantami, wręcz przeciwnie, to jest w ogóle bardzo fajne, kiedy można się z taką osobą spotkać i poznać takie surowe pomysły, jeszcze nie skażone uczestnictwem w tak zwanym rynku muzycznym, który niestety też troszeczkę perswaduje pewne rzeczy na artystach. I właśnie świetne było to na tym kampie, że właśnie osoby doświadczone mogły pracować z mniej doświadczonymi albo zupełnymi debiutantami. Uważam, że to właśnie było jedną z fajniejszych rzeczy tam. Padł już temat wakacji, które miały być, ale jednak stwierdziłeś, że na Camp ZX-owy będzie pojechać lepiej, dlatego wysłałeś zgłoszenie, ale to samo pytanie co do Zosi tak naprawdę, że co dalej, Krzysztofie? Jakie plany poza koncertem mniej więcej za godzinę na scenie w Starym Kinie w ramach Spring Break Festival? Czy coś się rodzi, czy gdzieś jakieś plany koncertowe, wydawnicze? Jak to wygląda u ciebie? No właściwie ja na początku tego roku, w lutym, jeszcze przed tak zwaną pandemią, właściwie opublikowałem płytę z sonetami krymskimi Adama Mickiewicza. W pandemii z kolei napisałem i wyprodukowałem płytę dla właśnie też niezwykłej artystki Anny Jurksztowicz. No i teraz mam akurat chwilę przerwy takiej produkcyjnej, ale mam już właśnie następne plany nagraniowe i produkcyjne, więc jestem cały czas, jak to się mówi, w procesie. To ja życzę, żeby ten proces się nie kończył w takim razie. Niech ten proces trwa. Krzysztofie, dobrze, dziś na scenie jako drugi, a jako ostatnia. No właśnie ja mam taką fajną sytuację, że jestem między dwiema
fajnymi dziewczynami i bardzo mi ta sytuacja odpowiada, muszę powiedzieć. Widać ten uśmiech na twarzy, który od samego początku, on tak się niby wzbraniał, drodzy internauci, żeby usiąść w środku, że nie, że ja będę wysoki, będziecie dziwnie wyglądać. Nie, to była delikatna, fałszywa skromność, albo w ten sposób, jeżeli możemy to ująć. Tymczasem na końcu Iga Kozacka, której muszę zadać na samym początku jedno pytanie. Słucham. Jaką artystkę R&B z Polski najbardziej cenisz? Z Polski. Z Polski? Wokalistka R&B z Polski. No to jest ciekawe bardzo pytanie, ponieważ takiego polskiego R&B myślę, że no nie jest za wiele. Ja myślę, że tutaj w R&B bardziej myślę, że tutaj zespołami takimi jak Sea Stars albo jak Sofa można by się tutaj inspirować. Myślę, że R&B jest jeszcze Kaja albo Natalia Kukulska, którą też uwielbiałam słuchać i słucham do tej pory, ale nie ma za wiele tak naprawdę takich polskich inspiracji, to gdzieś idzie zawsze na Kurpiach, tak. W Kłobucku, ja jestem z Kłobucka, więc w Kłobucku Dobrze. wybrzmiewa R&B. Wiesz co, bo specjalnie ciebie zapytałem, bo gdzieś tam, kiedy masz opis siebie jako artystki na profilu na Facebooku, to wymieniasz właśnie te zagraniczne, dlatego ja chciałem zacząć od polskich troszeczkę na przekór, a także dlatego, że na Spring Breaku tydzień temu, dokładnie 6 dni temu występowała taka poznańska artystka Rosalie, jakby co, to bardzo serdecznie polecamy. Też, ja kojarzę, tak. Dobrze. Też, oczywiście, słuchałam, tak. Zresztą też przykład świetnej kariery, no bo Rosalie jeszcze od 4 lata temu za bardzo nikt od niej nie słyszała, a dziś naprawdę całkiem sporo i koncertów, i wydawnictwa, świetny album, no ale wracamy do Igi. Przepraszam, mała wycieczka w stronę Rosalii, ale ja zawsze staram się to zrobić. Iga, a tak naprawdę to samo troszeczkę. Rok 2019, ZAX ogłasza 2 kawałki i co wtedy w głowie Igi się rodzi? No, że trzeba by było spróbować. I zobaczyć, jak to na takim songwriting campie jest, jak wygląda właśnie taki proces twórczy i też się właśnie jakby zmierzyć z taką własną, nie wiem, no takim brakiem może trochę wiary w siebie i zobaczyć, czy jak to po prostu będzie na tle po prostu innych artystów, bardziej lub mniej znanych, gdzie ja jestem. Ale to mnie zdziwiłaś z tym brakiem wiary w siebie, naprawdę? Bo tak, ponieważ przepraszam. Nie, no proszę. Ja myślę, że każdy z artystów nas tutaj jest takim wrażliwcem też, więc z jednej strony no, trzeba tą odwagę w sobie właśnie znaleźć, wychodząc na scenę, ale też znaleźć w sobie odwagę, by czy usiąść razem w pokoju i coś stworzyć i dać troszeczkę z siebie, ze serducha, ze swojej głowy i co nieraz właśnie jest takim przełamaniem samego siebie, więc dla mnie myślę, że to było troszeczkę takim przełamaniem, myślę. Z serducha i z głowy, ale jeszcze do tego z przepony. I z tego to wszystko wychodzi. Wiesz co, zaskoczyłaś mnie tym brakiem pewności siebie, bo ja przepraszam, ale do tego wrócę, dlatego że co mnie uderzyło, kiedy o tobie czytałem, że ty wręcz jesteś zawodową wygrywaczką, za przeproszeniem, wszelkiego rodzaju konkursów, festiwali, przeglądów i tak dalej. No, gablota pewnie cała złota. Nie cała. Pozłacana, tak. Okej, dobrze. Nie, żartuję. No tak to trochę jest, że gdzieś tam jest takie ziarno zwątpienia zawsze. Nie wiem, przynajmniej ja mówię ze swojej własnej takiej perspektywy. I dużo czasu mi też zajęło przełamanie się właśnie ze swoimi piosenkami, pokazania je światu i też na przykład, nie wiem, studiując w Katowicach też fajnie, że spotkałam takich ludzi, którzy stwierdzili i dali mi takiego kopa do przodu, a weź zrób jakieś swoje kawałki. No dobra, no i zrobiłam, więc fajnie, że też jakby to było takie pierwsze ziarenko, które też we mnie ktoś zasiał i dzięki temu też na przykład miałam 2 piosenki, które mogłam przesłać wtedy na songwriting camp. Myślę, że każdemu z nas jest
Właśnie często myślę, że potrzebny taki kop do przodu od ludzi ze zewnątrz też, bo czasami jest ciężko znaleźć to w sobie po prostu. Od osób, z którymi była, tak? Z którymi grasz, z którymi obcujesz. I myślę, że właśnie Songwriting Camp jest też taką jakby dobrą bazą do tego, żeby znaleźć te osoby, które powiedzą: wow, świetnie śpiewasz, piszesz świetne teksty, albo świetnie... Tak, no. Więc to też jest fajne, że mi to dało też właśnie takiego kopa i znalazłam ludzi też, z którymi mogłabym właśnie potworzyć muzykę i to jest super. Czyli co, wyciągnęłaś z kampa osoby, z którymi dzisiaj współpracujesz i z którymi faktycznie tworzysz? Tak, właściwie tak. Tutaj znamy się właśnie z kolegami ze składu i to są właśnie znajomi teraz bardzo dobrzy, z którymi myślę, że mam takie właśnie wspólne flow i to jest super. I właśnie takie znajomości potem zostają na lata i tak naprawdę, kiedy właśnie kogoś potrzebujesz do stworzenia kawałka, do aranżacji albo do wyprodukowania czegoś, to po prostu masz ten numer telefonu i to jest super. To pochwal się tymi osobami. No tutaj mamy Mateusza Brzostowskiego, mamy Tomka Borucha, którego zresztą tutaj macham chłopakom, tak, chwalę. Michał Francuzik też dzisiaj z nami gra na basie, także super skład, świetni muzycy, dobrzy koledzy. Z Tomkiem się znamy też właśnie ze studiów i on też wcześniej już grywał ze mną i na egzaminach i na różnych innych sytuacjach, prawda, więc super. To jest fajnie, że się tak gdzieś to wszystko miksuje, miesza właśnie. No i właśnie takie w głowie i potem masz takie powrót do 2019 roku i super wspomnienia, które zostają na lata. Super. Ależ chcielibyśmy do tego 2019 się przenieść wszyscy chyba. Chcielibyśmy, no. Chcielibyśmy. Słucham? To se vrati. Co se było, to se ne vrati. Iga, co teraz? Masz zespół, który, tak jak spojrzałem, jak oni entuzjastycznie zareagowali, kiedy wymieniałaś ich imiona i nazwiska, to wy chyba naprawdę fajnie się dogadujecie. Zresztą dzisiaj będziecie mogli się o tym przekonać publiczność w Starym Kinie, ale także internauci na YouTube. Jakie plany, co zamierzasz zrobić jeszcze z tym 2020 i w jaki sposób ewentualnie przywitać ten upragniony przez nas wszystkich 2021? No cóż, na tej pandemii powstało parę nowych numerów, więc tak powoli też zbieram swój materiał i mam nadzieję, że to się zwieńczy w 2021 wydaniem jakiejś płyty. To by było super. No, chcielibyśmy przede wszystkim więcej chyba koncertować, żeby się to wszystko otworzyło, a nie zamykało z powrotem. To byśmy chcieli na pewno tego wszyscy bardzo, bardzo. Ale dzisiaj jesteśmy tu i teraz, jesteśmy na Spring Breaku w Poznaniu i myślę, że na razie skupmy się na tym, co tutaj dzisiaj będzie się działo niedługo i mam nadzieję, że będzie dawka takiej fajnej, funkowej, akustycznej muzyki. Z mojej strony przynajmniej. Ja lepiej bym tego nie podsumował. Dobrze. Iga Kozacka, Zofia Kołodziej, Krzysztof Napiórkowski, czyli artyści, których będziecie mogli dzisiaj zobaczyć podczas Starym Kinie, podczas Songwriting Camp ZAX, no i Dominika Barabas, czyli tak naprawdę twórczyni całego tego zamieszania, byli naszymi dzisiejszymi gośćmi.